Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi A6 i to do nowego, spalinowego Audi A6. Tak, spalinowego. Jeszcze kilka tygodni temu, jak testowałem Audi A6 e-tron, to mówiłem, że od teraz parzyste nazwy będą zarezerwowane dla aut elektrycznych, a nie parzyste dla spalinowych. I dlatego też A6 dostało przydrostek e-tron i jest w pełni elektryczne, a spalinowe, dotychczasowe A6 miało zostać zastąpione Audi A7. I tak miało być, ale przez te kilka tygodni wszystko się zmieniło. Tak bardzo, że ja na zaproszeniu dotyczącej prezentacji tej sztuki, którą Wam pokazuję, miałem jeszcze nazwę A7. Dosłownie kilka dni przed datą nagrywania, a nagrywałem to na początku lutego, okazało się, że to jednak nie będzie nazywało się A7, a A6. Aż sprawdziłem, czy czasem nie widać odciśniętej siódemki na karoserii, ale chyba dobrze to spoilerowali. Tak więc, nowe A7, które miało zastąpić A6, nazywa się A6. Tak, ja też już nic nie rozumiem. Porozmawiajmy więc o prezentowanym Audi A6. I od razu dodam, że jest to tylko i wyłącznie statyczny test, czy tam prezentacja, nie będzie tutaj jeszcze jazdy. Ta sztuka już była jezdna, zresztą w dalszej części filmu ją odpalam, ale jeszcze pojeździć nie można było. Skupmy się więc na wyglądzie. Audi pokazało od razu obie wersje, czyli sedan oraz kombi, jednak w tym materiale będę pokazywał tylko kombi. Na sedana embargo mija 15 kwietnia, więc dopiero wtedy Wam go pokażę. Ale szczerze, to ja się cieszę, że najpierw jest kombi, bo Audi wie, jak tworzyć modele kombi. No dobra, może poza wersją A6 e-tron, czyli tą, co to miała nie być następcą A6, tylko innym modelem, a następcą miał być model A7, który stał się modelem A6. Rozumiecie, prawda? To dobrze, bo ja nie. No ale Audi A6 e-tron posiada dwuczęściowe światła przednie oraz świecący znaczek z tyłu, czyli dwa elementy, które były przez większość osób, w tym mnie, krytykowane. W nowym A6 tego na szczęście nie ma i przód wygląda przepięknie, masywnie, sportowo i nieco oczywiście nawiązuje do modelu A5. Z profilu to takie klasyczne A6, zresztą zobaczcie, to jest fota A6, która jest obecna, a to jest nowy model, bardzo podobne. Tak naprawdę jedyny kontrowersyjny element to te boczne klosze z tyłu, które schodzą w dół i wyglądają dziwnie, żeby nie powiedzieć źle. To znaczy, no mi się to nie podoba, a jak wiadomo, misie żyją w lesie. Zwracałem też już uwagę w niektórych testach na ten filtr od wygłuszeń i zdania były podzielone. W komentarzach jedni mówili, że to jest dobre i sprawdzone rozwiązanie, a inni mówili, że to będzie gniło pod spodem. Zdania ekspertów klasycznie są podzielone. Ja na początku byłem w tej drugiej grupie, ale chyba się z tego wycofuję. A wy co o tym sądzicie? Audi też oczywiście oferuje kilka różnych motywów świecenia, co jest świetnym bajerem, ale moim zdaniem jednorazowym, albo tylko po to, żeby pochwalić się przed sąsiadem na prezentacji nowego zakupu. No bo nie wyobrażam sobie, że powiedzmy wsiadam do tego auta w poniedziałek i nagle mam myśl, pora zmienić sygnaturę świetną mojego nowego Audi A6 spalinowego, które miało nazywać się A7, a jest teraz A6. I cyk, zmieniamy to, jak te lampy świecą. No tak chyba nie będzie. Zmienimy to pewnie raz na to, co nam się podoba i tyle. Ale fakt, wzory są ładne i nadają nieco indywidualności. I fajnie, że możemy zmieniać zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i to oczywiście będzie opcja. To, co mnie zaskoczyło, to w tym modelu nie ma cyfrowych lusterek, nawet w opcji, a te w wersji A6 e-tron są. I w sumie dobrze, że nie ma tych cyfrowych lusterek, bo te są bardzo niewygodne w obsłudze, o czym mówiłem przy teście właśnie e-trona. To, co będzie za to w opcji, to pneumatyczne zawieszenie oraz tylna oś skrętna. Ja mogę jedynie pokazać Wam to pierwsze, gdzie auto może się podnosić o 2 cm względem zwykłego zawieszenia, a także i obniżyć się o 1 cm też względem zwykłego zawieszenia. Czyli zakres to 3 cm. Niby bardzo mało, a jednak różnica jest znaczna i widoczna gołym okiem. Różnica jest też w wymiarach, bo nowe A6 w kombi ma niemal równe 5 metrów długości, dokładnie to 4,99 m, czyli jest o 6 cm dłuższa niż poprzednik. Chociaż rozstaw osi, szerokość czy wysokość są niemal takie same i mają kolejno 1,88 m, niecałe 1,50 m oraz rozstaw osi to 2,92 m. W takim razie pora na bagażnik. I tutaj niestety, pomimo większych rozmiarów, to sam kufer się zmniejszył i ma teraz 503 litry, a było 565, czyli spora strata. I nie jest to raczej spowodowane miękką hybrydą, bo pojemność bagażnika jest taka sama, zarówno dla aut z miękką hybrydą, jak i bez nich. Ale o silnikach będzie później. Wróćmy do bagażnika. I to, co widzicie w tle, to oczywiście duży prostownik do podtrzymywania auta, które stało całymi dniami w studiu i dziennikarze sobie je macają i bawią się nim. Kufer może jest nieco mniejszy, ale nadal jest bardzo ustawny i praktyczny.
Jest też drugie dno, ale to w zasadzie jest jedynie na zestaw naprawczy, jakieś małe drobiazgi, bo jest bardzo płytkie. Są oczywiście haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę czy boczna przegródka. Miło też, że z tego poziomu składa się tylne oparcia oraz miło, że oparcia są podzielone na 3 części, więc możemy położyć sam środek i przewozić coś długiego. W takim razie wskakujemy na tył. I tu od razu sprawdziłem, jest miejsce na stopy, a na to zwracałem uwagę przy A6 elektrycznej, że tam z tym był problem. Poza tym, jak widać, miejsca jest sporo. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę, a i też jak widać jest szklany dach. Bez niego pewnie byłoby jeszcze więcej miejsca na głowę. Swoją drogą to jest ten magiczny szklany dach ze zmienną przejrzystością. Jeździłem z takim dachem m.in. w modelach Volkswagena czy Renault i nawet słońce sprawdzało się, więc i tutaj pewnie tak będzie. Wracając do kanapy z tyłu, to szkoda, że nie ma regulowanego kąta oparcia. Jest za to podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne 2 strefy klimatyzacji na tył, jak i podgrzewanie kanapy oraz wykończenie z piano black. Są też złącza, rolety, dodatkowe nawiewy na bokach i bardzo dobre materiały. Wskakujemy więc naprzód, gdzie jest jeszcze lepiej. Fotel jest wygodny, ma duży zakres regulacji, a my mamy dobrą widoczność. Oczywiście z tą wygodą to trzeba będzie sprawdzić w trasie, bo takie siedzenie statyczne przez godzinę albo trochę dłużej, no w aucie za dużo nam nie powie, więc miejcie to na uwadze. Na uwadze pewnie też macie tą płytkę na drzwiach, która służy już nie tylko do zamków czy lusterek, ale jak widzicie również do świateł czy do pamięci foteli. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Tutaj niestety jest już tak samo jak w Audi A6 e-tron i bardzo podobnie jak w nowym Audi A5. I mówię niestety, bo mi taki styl się nie podoba i Audi zatraciło moim zdaniem ducha Audi. Teraz to wnętrze jest jak w każdym innym aucie, czyli 2 tablety, mało przycisków, kolorowe podświetlenie i dużo piano black. Taką dzisiaj mamy modę, niestety. Modą jest też ten trzeci ekran dla pasażera, który jest po prostu moim zdaniem prześciganiem się w tym, kto wymyśli coś nowego. Co gorsza, ten ekran dla pasażera ma gorszą jakość niż ten główny, bo tam są OLEDy, a tutaj jest TFT. I tu faktycznie widać zupełnie inna chociażby czerń. Na szczęście ten ekran to opcja i bardzo dobrze. Pozostałe 2 ekrany są już w każdej A6 i tutaj też mocno mam mieszane uczucia. Zacznijmy od zegarów cyfrowych, które mają mało motywów, w zasadzie to możemy jedynie przesuwać elementy i wyświetlać inne. Wszystko to wygląda na pierwszy rzut oka mało czytelnie, z pewnością w obecnej A6 jest to ładnie rozwiązane. Ekran główny też nie zachwyca i mamy klimatyzację już tylko na ekranie. Na szczęście, wszystko działa w miarę dobrze, na pewno szybciej niż w Audi A6 e-tron, gdzie teoretycznie był ten sam system, ale jednak działał wolniej. Być może procesory są jednak inne. Chociaż jak widzicie, czasem też są lekkie przycięcia. Dobra, mnie mocno interesuje spasowanie i materiały, bo Audi A6 od zawsze było dobrze wykonanym samochodem. Pora więc to sprawdzić. Szału nie ma, ale też nie można powiedzieć, że jest źle. Coś tam lekko zaskrzypi, jak się szarpie za te elementy, ale raczej podczas jazdy będzie cisza. Najbardziej szkoda tego tunelu środkowego z ogromną ilością piano black, które już jest porysowane. To jest słabe, ale materiały moim zdaniem słabe nie są. Mam wrażenie, że dzisiaj producenci mocniej skupiają się na kolorkach w kabinie niż na jakości spasowania. Jak widzicie, w Audi A6 też można zmienić oświetlenie, które idzie przez całą szerokość auta, a nawet i nieco na tunelu środkowym. No co kto lubi. To, co też nie do końca mi się podoba, to te przyciski na kierownicy, które są haptyczne. Dobra, to pora na schowki i zaglądamy pod maskę.
A pod maską na początku będą 3 jednostki. 2 benzynowe oraz 1 diesel. W podstawie będzie to 2-litrowa benzynowa rzędowa czwórka o mocy 204 koni, oczywiście z turbo. Dalej będzie turbodiesel 2.0 TDI, też o tej samej mocy, a na szczycie póki co jest silnik benzynowy 3.0 V6 o mocy 367 koni. Oczywiście też z turbo. Jak widzicie, podstawowa benzyna ma napęd na przód i nie ma miękkiej hybrydy. 2.0 TDI ma miękką hybrydę i w opcji może mieć napęd na wszystkie koła w podstawie na przód, a silnik 3.0 V6 też ma miękką hybrydę oraz zawsze ma napęd na 4 koła. Co do większych silników, na razie nic nie wiadomo, ale pewnie dojdzie większy diesel 3.0 TDI oraz liczę na sportowe wersje. Świetnie by było, jakby S6 oraz RS6 dostały V8 i to najchętniej bez hybrydy plug-in. Szanse są małe, ale czas pokaże. Trzeba mieć wiarę. W testowanym egzemplarzu jest najmocniejszy silnik, czyli 3.0 TFSI o mocy 367 koni, który tak to brzmi. Słychać, że jest to więcej niż 4 cylindry i więcej niż 2 litry oraz słychać wtryski, jak w każdym nowym benzynowym samochodzie. To, co mnie nieco zdziwiło, to też słychać, jak silnik się kręcił podczas uruchomienia, czyli tak jakby tam był rozrusznik, a tutaj podobno jest miękka hybryda. Chociaż ta miękka hybryda jest bardzo ciekawa, bo ona w ogóle działa jak zwykła hybryda, bo jest ona oddzielnym bytem i może nawet chwilę napędzić się na samym silniku elektrycznym. Zresztą elektryk ma 23 konie oraz 230 Nm, a bateria 1,7 kWh, czyli całkiem sporo. Poważnie, to mogłoby się nazywać jako zwykła hybryda i nikt by się tego nie czepiał. Sporo to jest koni, bo tutaj jest 367, a to daje katalogowe 4,7 sekundy do pierwszej setki. Niestety, hala, w której nagrywałem, była za krótka, żeby to sprawdzić, więc musimy poczekać z pomiarami. Posłuchać za to można już od razu wydechu. Brzmi naprawdę dobrze, jak na zwykłą wersję i co ważne, wydechy są prawdziwe i ładnie wkomponowane, a nie, że jest dziura w zderzaku i gdzieś tam z tyłu rura. Nie, tu jest prawdziwa rura. Tak ma być. Wracając jeszcze do osiągów, to w poprzedniej A6 z tym samym silnikiem i też z miękką hybrydą, tylko nieco innego typu, było 340 koni oraz auto robiło setkę w 5 sekund, czyli nowa wersja jest szybsza. Jest postęp i to mi się podoba. To, na co też zwróciłem uwagę, to auto będzie występowało z 3 różnymi zawieszeniami. Będzie klasyczne, dalej będzie można wybrać adaptacyjne, a najdroższe będzie pneumatyka. Dodatkowo będzie możliwość zamówienia tylnej osi skrętnej, co przy 5-metrowym aucie jest wskazane, jak zamierzamy dużo kręcić się po mieście. W kwestii ceny to jeszcze polskich cenników nie ma. U naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech, kombi ma startować od 58 000 euro za podstawową benzynę o mocy 204 koni, czyli daje tam to około 241 000 złotych. Patrząc na obecne cenniki niemieckie i polskie, to są one bardzo zbliżone, więc pewnie podobna będzie cena startowa nowego Audi A6 w kombi w granicach 240 000 złotych. Podsumowując, cieszę się, że Audi A6 wróciło. Szkoda tylko trochę, że po takich zawirowaniach z nazewnictwem, chociaż chyba nie powinno wpłynąć to na sprzedaż. Zwłaszcza, że auto samo broni się, bo jest duże, jest ładne, ma normalne silniki i jest dobrze wykonane. Oczywiście jest już mocno tabletowo w środku, ale jakość tego auta w porównaniu do np. Audi A6 e-tron jest moim zdaniem o klasę wyższa. Nie mogę się już doczekać, aż się przejadę tym autem, bo wtedy będę mógł wydać pełen werdykt. Na razie jestem skłonny być na tak, ale mówię, poczekajmy na jazdy. Cześć! A, i wiecie, że to prezentowane auto jest brązowe? Tak, brązowe. Widać to niestety dopiero jak mocno doświetlimy samochód albo jak wyjedziemy na słońce.